tutaj mieszkam w Kanadzie, no to kurczę, nie wiem, no dziecko wysyłam do szkoły i zamiast uczyć się matematyki, to ona musi się uczyć, jak odmienia się przez przypadki trzecią płeć, której nie ma. Tutaj takich pierdół nie ma. Tutaj jest to, co było kiedyś w normalnych krajach, to nadal tak jest. To ja udaję, że im płacę, oni udają, że mają jakiś serwis i wszystko się zgadza, wszystko jest fajnie. Nasz sąsiad tutaj z góry jest akurat Francuzem i on jest emerytem. Tłumaczy mi taką historię. Mówi, w tym roku zrobiłem rozliczenie podatkowe dla mojej teściowej. On jest emerytem, teściowa ma 90 kilka lat. I powiedział, musiała zapłacić 82% podatku. Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Tutaj Marek z Panamy. Dzisiejszym tematem jest to, że Panama została wybrana numer 1 na świecie, jeśli chodzi o jakość życia dla emerytów. I to w dodatku została wybrana drugi rok z rzędu jako numer 1. Przejdźmy w takim razie do tej listy i zobaczmy, jakie to kraje trafiły do tego rankingu top 10 i potem przelecę jeszcze przez te punkty, jakie oni nadmienili, dlaczego akurat tak jest i wytłumaczę, jak to wygląda tutaj na co dzień. Tylko może, ponieważ akurat jest godzina 5 po południu, już słońce zaczyna troszeczkę się zniżać, akurat prosto w oczy daje, to założę te okulary. Ale tak mniej więcej wygląda godzina 5 w grudniu, tak jak teraz, więc w marcu wygląda dokładnie tak samo, w czerwcu wygląda tak samo, w październiku wygląda tak samo. Tutaj jest pogoda mniej więcej taka sama przez cały rok. Troszeczkę więcej pada może w sezonie deszczowym, ale akurat teraz zaczął się już sezon suchy, więc akurat tego nawet chmurek żadnych nie ma. No dobrze, przechodzimy i to jest jeden właśnie chyba z tych punktów, dlaczego Panama, zresztą te kraje z tego regionu klasyfikują się aż tak bardzo wysoko. Więc popatrzmy na tą listę tych 10 najlepszych krajów na świecie, jeśli chodzi o jakość życia dla emerytów. I dlaczego? Więc tak, numer 1 Panama, numer 2 Portugalia, numer 3 Kostaryka, numer 4 Meksyk, potem jest Francja, Hiszpania, Malezja, Grecja, Włochy i Tajlandia. I teraz tak, zwróćcie uwagę, są to tylko 3 rejony świata, właściwie które znalazły się w tym rankingu. Tutaj nie ma Europy Północnej, nie ma Ameryki Północnej, nie ma Afryki Północnej albo Bliskiego Wschodu, czy Australii, albo Nowej Zelandii. Nie ma też Azji Wschodniej, jest Azja Południowo-Wschodnia, więc jest Azja Południowo-Wschodnia, jest Europa, Morze Śródziemne, a właściwie kraje europejskie, które łapią się w tym basenie Morza Śródziemnego i akurat jest Ameryka Łacińska. I Ameryka Łacińska chyba to wygrała, ponieważ w top 4 krajów na świecie aż 3 są z Ameryki Łacińskiej. Numer 1 Panama, numer 3 Kostaryka i numer 4 Meksyk. Bardzo zastanawiające jest to, że numer 2 w Europie jest Francja. Właściwie ten ranking mniej więcej potwierdza, trochę zdziwiony byłem, że akurat kraje Azji Południowo-Wschodniej są tak nisko, bo Malezja i Tajlandia się załapały. Właściwie Malezja jest nawet lepsza niż Tajlandia tutaj. Myśmy byli w Tajlandii w tym roku przez ponad miesiąc. To już któraś tam podróż z rzędu była i jak jechaliśmy tam, no to już otrzymaliśmy ostrzeżenie. Słuchajcie, to nie jest ta Tajlandia, która była jeszcze tam jakiś czas temu. Teraz jest to zupełnie inaczej. Jest masa turystów, masa ekspatów z innej części świata. I faktycznie ten ktoś miał rację, nawet jak wróciliśmy potem tutaj do nas do Panamy, no to ktoś inny się odezwał ze znajomych, których niestety nie mieliśmy okazji odwiedzić w Tajlandii i mówi, o, no to chyba zobaczyliście, jak bardzo ten nasz kraj, Tajlandia się zmieniła w porównaniu z tym, co było kilka lat temu. To tak to jest, ale Francja. Dlaczego Francja? Nasz sąsiad tutaj z góry jest akurat Francuzem i on jest emerytem i on tłumaczy mi taką historię. Mówi, w tym roku zrobiłem rozliczenie podatkowe dla mojej teściowej. On jest emerytem, teściowa ma 90 kilka lat. I powiedział, musiała zapłacić 82% podatku. No ale z emerytury? On powiedział, nie, ma 2 mieszkania do wynajęcia i jak je wynajmuje, no to we Francji wszystko jest tak ustawione, że ty jesteś wrogiem narodu, jak cokolwiek masz, bo to wszystko muszą mieć te osoby najbiedniejsze, one mają do tego prawo, a ty, ponieważ to masz, no to 82% podatku.
I spytałem się go, no dobrze, ale co powiedziała twoja teściowa na to? On powiedział, coś ty, nie powiedziałbym jej nawet tego. Nie wiedziała o tym, a poza tym, jak ona ma 90 kilka lat, no to za bardzo nie mogłaby nawet komunikować, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. No dobrze, Panama numer 1, Portugalia numer 2, Hiszpania numer 6 widzę. No troszeczkę Hiszpania nam spadła, ale mi się wydaje, że to jeszcze będzie leciała troszeczkę w dół, ale Grecja, Włochy też się załapały, to jest trochę dziwne. Z tym, że no Hiszpania nie ma za bardzo gdzie spadać, no bo inne kraje za bardzo by nie wskoczyły do tego rankingu. Jeszcze kilka lat temu tutaj jeszcze można by było Ekwador dorzucić do tej listy, teraz już Ekwador wypadł zupełnie, ale znowu pojawiały się takie miejsca jak, tutaj widzę, że Meksyk nadal bardzo silnie stoi. Dominikany jakoś tutaj nie ma. Dominikana ma swoje inne problemy, ale tanio. Polacy bardzo lubią Dominikanę, bo tam jest tanio. No ale te problemy jednak są. Jaki kraj tutaj może w przyszłym roku jeszcze do tego dobić? Nie wiem, czy to nie może być na przykład Paragwaj taki, ale Kolumbia za bardzo się nie załapie. Może coś z Ameryki Środkowej jeszcze tutaj wskoczy, ale też nie widzę za bardzo kandydatów, bo to przestępczość, no to Gwatemala, Salwador się nie przebije też na pewno, Nikaragua to ciągle komuna, to za bardzo chyba jednak nie. Może Peru albo wróci Ekwador. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłym roku, ale skupmy się na tym, jak to International Living, bo to jest akurat organizacja chyba przodująca na świecie, jeśli chodzi o sprawdzanie takich miejsc do życia i robienia tego typu rankingów, gdzie się lepiej żyje ze względu na to, na to, na to. No dobrze, co oni tutaj nadmienili, jeśli chodzi o Panamę? Więc przede wszystkim nadmienili Panama City. Jest to bardzo nowoczesna stolica kraju. Ona jest tak ciekawie położona, że tam właściwie dżungla wpada do miasta, bo akurat po stronie i północy, i po stronie wschodu jest to otoczone dżunglą. Tam są też góry, to nie tak łatwo to można zagospodarować, ale są tam zrobione jakieś takie może nie parki narodowe, ale takie małe rezerwaty przyrody. I to bardzo fajnie jest tak, że wchodzi się tam na górę, widzi się akurat, że tam gdzieś tam małpy skaczą, a tutaj widzi się zaraz wieżowce w dole i to jest akurat centrum Panama City. Jest to właściwie, Panama City jest takim hubem bardzo dużym do przesiadania się. I ta lokalizacja to jest kolejny punkt. W Panama City bardzo często osoby przylatują, żeby przesiąść się na inne połączenia, ponieważ jest to największe lotnisko na pewno tutaj w Ameryce Środkowej, jak nie w Ameryce Łacińskiej. I akurat Copa ma tutaj bardzo dużo połączeń. Są to linie panamskie, ale też linie lotnicze z różnych innych krajów Ameryki Południowej. Tutaj są, stąd też poza tym to plusem jest tego, że to jest pomiędzy dwoma Amerykami. Stąd też ci, którzy lecą z Ameryki Południowej do Północnej, mogą się tutaj przesiąść i mają bardzo fajne połączenia. Panama ma też bardzo dobre połączenia z Europą. Tutaj mamy połączenia i z Hiszpanią, i z Francją, i z Niemcami, i z Anglią, z Istambułem. Nawet zrobili z Dubajem, chwilowo zamknęli. Po COVID-zie jeszcze tego nie otwarli, ale wkrótce chyba otworzą. Panama City mieszka prawie 2,5 miliona mieszkańców. Na kraj, który ma 4,5 miliona mieszkańców, to jest bardzo dużo. Są tam wszystkiego rodzaju restauracje, jest kuchnia chyba z całego świata. Organizuje się tam bardzo dużo koncertów, takich imprez sportowych. Jest opera, filharmonia, są stadiony. Stąd też jest to mniej więcej niecałe 2 godziny drogi od takiego centrum plażowego w kraju. No dobrze, dalej lecimy. Dobra infrastruktura, tutaj z nimi się zgadzam. Mój internet tutaj ma 1 giga i to jest w całym kraju, no prawie w całym kraju, powiedziałbym, że tak 90%. Bardzo dużo buduje się, są to nowe autostrady, buduje się jeszcze nowe metro. Metro ma iść w ogóle z tego głównego lotniska, które jest położone dokładnie po drugiej stronie miasta, stąd też kawałek drogi od nas, ale metro ma być dociągnięte aż tutaj, nie wiem, pół godziny się jedzie może, czy tam 35 minut. Z tym, że my mamy też bezpośrednie połączenie tutaj z Kanadą. To polega na tym, że mamy tutaj lotnisko, takie mniejsze, i akurat kanadyjskie 2 linie lotnicze tutaj obsługują to lotnisko, stąd też z Toronto jest mniej więcej 5,5 godziny lotu i 5,5 godziny lotu to już można być tam w okolicy Paragwaju czy Buenos Aires.
Stąd też dosyć centralnie położona jest Panama. Plaże i wyspy. No, Panama jest bardzo długim krajem, ale bardzo wąskim. Jest tak, że na północy mamy Karaiby, na południu mamy Pacyfik. Jest tak, że ta linia brzegowa jest bardzo, bardzo długa. To jest aż grzechem tutaj być w Panamie, się przenieść i nie mieszkać przy plaży. No ale przy plaży jest troszeczkę drożej. To można by było mieszkać pół godziny, nie wiem, czy nawet 15 minut, ale w stronę gór i wtedy ceny już są 2 razy niższe albo 3 razy niższe. Ale to wtedy znowu z drugiej strony jest to taka pułapka, no bo na samym początku jeszcze się wsiada w ten samochód, jedzie się na plażę, może nawet każdego dnia, potem już tylko co drugi dzień, potem raz w tygodniu, a potem właściwie raz w miesiącu, no bo z takiego czystego obowiązku, ponieważ już się mieszka w Panamie, plaże tutaj są, no to warto by było odwiedzić. I jest tak, że mamy tutaj bardzo dużo takich parków narodowych i rezerwatów. Jeśli chodzi właśnie to jest ciekawe, jeśli chodzi o ochronę środowiska, wbrew pozorom to nie jest Kostaryka, choć Kostaryka zawsze się tym szczyci. W Kostaryce to ponad połowę obszaru Kostaryki to są właśnie parki narodowe i rezerwaty. Tylko że Panama ma tego więcej. Panama ma tego najwięcej w Ameryce Łacińskiej. Z tym, że Panama jest dużo mniej znana turystycznie i to ma bardzo duży plus w sumie w porównaniu z taką Kostaryką. Kostaryka ma może 5 razy więcej albo 8 razy więcej turystów niż tutaj mamy w Panamie. Stąd też lecimy dalej. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to tutaj Panama całkiem dobrze stoi, choć czasami zdarza się, że gdzieś tam ktoś wyrzuci jakieś śmieci, mają ciągle z tym problem, ale to jest bardziej związane z kulturą niż akurat ze współczesnym rozwojem Panamy. Jest wysoki standard życia przy relacyjnie niskich kosztach. I tutaj będę musiał zaznaczyć, że no jak to można porównać na przykład z Polską. Oczywiście jak się porówna ze Stanami czy Kanadą, tutaj jest bardzo, bardzo tanio. Ale w porównaniu z Polską, no Polska jest nadal krajem takim dosyć tanim, mimo to, że tam były podwyżki. Polacy może się z tym za bardzo nie zgadzają, którzy mieszkają w Polsce, no ale wiadomo, podróżowało wszędzie na całym świecie. Stąd też tutaj generalnie można płacić za niektóre rzeczy mniej, i za niektóre więcej. Ktoś by się przyczepił, że staram się udowodnić, że Polska jest droższa, to udowodnię. Staram się udowodnić, że Panama jest droższa, też może udowodnić. Stąd też nie będę robił tej listy, ale generalnie jest to zbliżone mniej więcej, jeśli chodzi o koszty życia, z tym, że jeśli chodzi o standard życia, akurat tutaj jest tak, że w Polsce jest to tak stłamszone trochę. Jest tak, że jak jesteś bardzo bogatym, bardzo szybko ci zabiorą. Jest tak, że jak jesteś dosyć biednym, bardzo ci pomogą. A tutaj jest to rozstrzelone, stąd też są osoby bardzo bogate, i Panamczyków jest sporo nawet takich, i są osoby też bardzo biedne. Stąd też tutaj naprawdę można żyć bardzo, bardzo skromnie i ten budżet mieć naprawdę taki, nie wiem, góra $1000 i można przeżyć. No można przeżyć, ale to się przeżyje na takim dosyć kiepskim poziomie, a tutaj są Panamczycy, którzy wydają do $10 000 co miesiąc, żeby przeżyć. Tak też można. Tutaj nie ma czegoś takiego jak income tax, podatek od dochodu, ponieważ tutaj, tak, w Panamie Panamczycy to płacą. Jest to bardzo ważne. Otwierasz tutaj biznes w Panamie, też musisz płacić. To nie jest tak, że tutaj go w ogóle nie ma. Tylko że Panama, podobnie jak Kostaryka i zresztą wiele innych krajów, ma taki terytorialny system podatkowy, który polega na tym, że masz tutaj u nas biznes, no to musisz u nas płacić. Ale wiesz co, jak ty gdzieś tam masz biznes za granicą i sobie te pieniądze przywieziesz tutaj do nas, to wiesz co, to jest okej. I tutaj jest tak, że nie będziemy ci tego jeszcze zabierali, ponieważ i tak te pieniądze zarobiłeś nie u nas, tylko gdzieś indziej, a bardzo nam zależy, żeby się jednak tutaj u nas wydał. Więc tutaj akurat nie ma z tym żadnego problemu. Jest tak, że bardzo niskie są tutaj jeszcze inne podatki. Jest tak, że podatek od nieruchomości trzeba płacić, teoretycznie. My akurat tutaj w tych takich bardziej zorganizowanych osiedlach musimy płacić. Lokalnie no to jest tak w kratkę, akurat my mieszkamy dużo za miastem, no to tutaj z lokalnych jakby się zrobiło ankietę, ilu z nich płaci, to ponad 90% nie płaci w ogóle żadnego podatku od nieruchomości. Niby, że muszą, ale to jest wtedy dopiero problem, jak oni to chcą sprzedać za 20-25 lat, ale wtedy zaczynają znowu narzekać, że to jest nie fair i wtedy im się może umarza i już tylko połowę muszą tego podatku płacić. No, my płacimy tutaj regularnie co roku, ale
no płacimy tego podatku tak około $200 za nasze 200-metrowe mieszkanie. Bardzo niskie są też podatki na przykład od ubezpieczenia samochodu. Płacimy jeszcze tutaj podatek od ubezpieczenia mieszkania, ale to jest $60 na rok. Podatek od ubezpieczenia samochodu kosztuje nas mniej więcej $150, już taniej nie dało się i tak wiem, że nic z tego nie będę miał. Jak będę miał wypadek, no to nawet nie będę nigdzie dzwonił i starał się cokolwiek, żeby mi zwrócili. No to ja udaję, że im płacę, oni udają, że mają jakiś serwis i wszystko się zgadza, wszystko jest fajnie. Dalej. Bezpieczeństwo i stabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna. Tutaj walutą są dolary. Tutaj Panama jest bardzo tak ściśle związana z kanałem panamskim oczywiście i ze Stanami. Amerykanie nie pozwolą na to, żeby tutaj nagle jakiś przewrót był, żeby tutaj taki Chavez wszedł. Stąd też tutaj jest i będzie spokojnie. Nie zanosi się absolutnie na nic innego. Jeśli chodzi właśnie o takie bezpieczeństwo osobiste, no to z drugiej strony Panama jest chyba jednym z najbardziej bezpiecznych krajów w Ameryce Łacińskiej. Jeszcze inne tutaj mogą być na przykład Urugwaj, Chile, choć w Chile się to trochę zmienia. Kajmany jeszcze są bardzo bezpieczne. Kostaryka też w miarę bezpieczna, może nie tak bardzo jak Panama, ale jest tak, no generalnie my tutaj mieszkamy od 10 lat, nikt się do nas nigdy nie włamał, nikt nam nic z samochodu nie ukradł, problemów tutaj nie ma. No mogą Ciebie naciągnąć na coś w sklepach, ale to chyba wszędzie w Ameryce Południowej, zresztą na całym świecie. Tak jest. No dobrze, lecimy w takim razie dalej. Brak jest tutaj jakichkolwiek klęsk żywiołowych i to dokładnie się zgadza. Jak myśmy to robili, rozeznanie, w którym miejscu na świecie wylądować, to ja nie chciałem czegoś takiego robić, że urządzamy się, już kupujemy, prawda, upiększamy sobie to mieszkanie, już w końcu jesteśmy na swoim i okazuje się, że przychodzi jakiś huragan, no i musimy zaczynać od nowa i te 7 lat poszło w plecy i musimy znowu 2 lata tracić, żeby to z powrotem odbudować. I dlatego też patrzyliśmy, żeby tak nie trzęsło bardzo, żeby nie było trzęsień ziemi i żeby nie było huraganów. I tak patrzyliśmy właśnie, że one dochodzą do Wenezueli, potem w Kolumbii już gdzieś tam one idą na północ, Panama ma takie wcięcie jeszcze w dół, więc one sobie tam przechodzą, dobijają tam przy końcu Kostaryki i idą dalej, już Meksyk, no to już jest narażony nawet bardzo. No oczywiście cały region wysp karaibskich, a Panama jest tak położona troszkę dalej. Lecimy w takim razie dalej. Klęski żywiołowe, zorganizowane communities dla obcokrajowców. Jest tak, że my od tych 10 lat szukamy tego planu B. Nie po to, żeby skorzystać i przeskoczyć, no bo tutaj się nam bardzo podoba, ale żeby go mieć, żeby wiedzieć, że jakby coś, nie daj Boże, się stało, wydaje się nam, że raczej nie, ale gdyby, no to gdzie by była jakaś inna alternatywa, więc bardzo podekscytowany byłem Kolumbią. Kolumbia jest dużo większa, ma, nie wiem, więcej niż 10 razy więcej mieszkańców niż Panama, więc stwierdziliśmy, no tam na pewno będzie. Popatrzcie, mają olbrzymią linię brzegową i po stronie Pacyfiku, i po stronie Karaibów. Na pewno tych communities jest od groma. Po stronie Pacyfiku nie ma nic, totalnie nic, a po stronie Karaibów jest kilka communities, ale to przy miastach typu Barranquilla czy Cartagena, ale tak mieszkać przy takim mieście samym nie, za bardzo nie. Jest trochę takich podobnych osiedli w Meksyku, ale znowu klimat nie jest taki. Są takie osiedla, może nie aż tak bardzo podobne, ale też tego typu, że one są położone dalej od miasta, na linii brzegowej, no to są w Kostaryce, z tym, że one znowu nie są takie jak tutaj też. Stąd też akurat jest to bardzo unikalne. Panama ma te gated communities, mają ich około 20 chyba 2. Akurat mówię tylko o tych położonych przy plażach, z czego tutaj w tej naszej okolicy jest na 22 aż 20. Więc z czego wybierać naprawdę jest i ta skala cenowa jest naprawdę bardzo rozpięta. To lecimy dalej. Służba zdrowia na wysokim poziomie i stosunkowo tania. Więc ja bym to podsumował może bardzo krótko. Ceny są zbliżone tak jak w Polsce, w prywatnej służbie zdrowia. My tutaj akurat korzystamy tylko z prywatnej służby zdrowia, zresztą z naszych tutaj znajomych z naszego osiedla, przynajmniej no to wszyscy płacą gotówką i też korzystają z prywatnej służby zdrowia, ale jest tak, że jest opcja też na państwową służbę zdrowia, ale ona jest tak jak w Polsce, tylko że jeszcze gorsza. No, stąd też państwowa służba zdrowia, no to nie polecam tutaj za bardzo, chyba że ktoś nie ma wyjścia, no ale jak nie ma wyjścia, no to wtedy no, płaci, nie wiem, za wizytę u lekarza, tutaj może
$3. Tu znajoma akurat musiała mieć ponad 10 lat temu, jej się to stało. Wtedy musiała szwy akurat mieć na czole, bo przewróciła się, potknęła się gdzieś i walnęła głową w nasz parking. I było tak, że się okazało, szpital jest tak 2 minuty jazdy samochodem od nas. Nawet nie wiedzieliśmy przez pierwsze 2 lata, że tu szpital jest, ale taki malutki miejscowy. I oni, jak założyli jej szwy, to się jej pytają, ale czy ona ma jakieś pokrycie, czy ma tutaj jakąś kartę zdrowia albo jakiś dokument. Nie, ja jestem obcokrajowcem, ja nic nie mam, ja płacę gotówką. To i mówię, no to bardzo przykro nam, 4,50 musiała zapłacić. To było ponad 10 lat temu, teraz jest pewnie 6,50, więc to już nie jest aż tak tanio. Panama City akurat jest takim centrum, gdzie jest bardzo dużo szpitali. One są naprawdę bardzo wysokiej jakości i jest tak, że jak ktoś nie mieszka gdzieś tam hen, że musi sobie dolatywać, tylko tak jak tutaj większość mieszka obcokrajowców tutaj w okolicach plaż, to jest bardzo, bardzo blisko, bo to w ciągu 2 godzin albo i mniej można już tam być, umówić się na wizytę. Jak ktoś się chce umówić na wizytę ze specjalistą, to może się umówić na jutro, właściwie z każdym specjalistą. Jak masz pecha, musisz 3 dni poczekać albo 4. Wizyta u lekarza tutaj kosztuje mniej więcej $50-60. Ze specjalistą to jest od 60 do $100. Jedziemy dalej po tej liście. International Living, co jeszcze oni używali tutaj? Aha, wolność i spokój. Ale wolność i spokój jest to takie pojęcie bardzo szerokie. Im chyba chodziło o to, że brak jest takiego stresu tutaj. Nie ma czegoś takiego, takiej niepewności, że no słuchajcie, jakieś dziwne zmiany w moim kraju zachodzą. Nie wiem, tu może wojna być. Tutaj mieszkam w Kanadzie, no to kurczę, nie wiem, no dziecko wysyłam do szkoły i zamiast uczyć się matematyki, to ona musi się uczyć, jak odmienia się przez przypadki trzecią płeć, której nie ma. Tutaj takich pierdół nie ma. Tutaj jest to, co było kiedyś w normalnych krajach, to nadal tak jest. I bardzo fajnie, bo jest tak, generalnie większość Ameryki Południowej jest bardzo, Ameryki Łacińskiej jest taka zapóźniona, ale to ma bardzo dużo plusów. Tutaj wszystko wchodzi wolniej, wszystko wolniej się odbywa. Nawet serwisy, na niektóre trzeba poczekać dużo dłużej, ale ze względu właśnie na tą kulturę, na to podejście, nie łapie się takich dziwnych nowinek, które chwilowo są bardzo na topie w krajach zachodnich, po czym potem, nie wiem, 10-15 lat później okazuje się, że to wszystko nie miało w ogóle sensu, tylko Ameryka Łacińska nie zdążyła jeszcze w to wpaść, nadal jest cicho, spokojnie, żyje się bezstresowo. To jest właściwie cała lista. Jeszcze dorzuciłbym coś takiego od siebie, że w krajach Ameryki Łacińskiej mają taki zdrowy limit, jeśli chodzi o obcokrajowców. Oni tutaj nie chcą wpuszczać ludzi, którzy nie wnoszą nic do kraju. Ktoś tam nawet próbował śrubować. A co będzie, jak ja tutaj przyjadę za $1000, czy mi się uda? No udać ci się uda. Nie umrzesz z głodu, ale sobie nie pożyjesz za bardzo też. No i to właściwie by było wszystko, jeśli chodzi o Panamę. No, podsumowanie. Jeszcze raz. Panama numer 1 na świecie, jeśli chodzi o taki najlepszy standard życia dla emerytów. Zgadzam się z nimi. Ja do takiego wniosku doszedłem już 10 lat temu, jak myśmy robili tą pracę domową, taką 2-letnią, 3 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu, gdzie by wyjechać i wyszła nam wtedy Panama i wtedy Panama też skoczyła na pierwsze miejsce, potem spadła na drugie, potem była znowu na pierwszym, spadła na trzecie i ona ciągle się obija w tej pierwszej trójce. Ostatnio widzę, że siedzi ostro jako ten kraj numer 1, ale może nie dlatego, że sytuacja tutaj bardzo się poprawia, tylko w tych innych konkurencyjnych krajach po prostu troszeczkę się sytuacja zmienia. Stąd też taką nowością w tym rankingu na pewno jest Portugalia, że wskoczyła na drugie miejsce. Kiedyś to może najlepszym miejscem była Hiszpania, z tym, że Hiszpania, no tam sytuacja się zmienia troszeczkę na niekorzyść, ale nadal jest krajem jednym z 10 najlepszych. No dobrze, dziękuję bardzo za uwagę w takim razie, żegnam i do następnego odcinka. No na razie, hej.